Biblioteka gotycka opactwa cystersów w krakowskiej Mogile. To jedno z najstarszych zachowanych wnętrz klasztornych bibliotek w Polsce. Biblioteka mieści się na piętrze, na skraju wschodniego skrzydła klasztoru, nad zakrystią. Właśnie to miejsce przez wieki służyło tutejszej wspólnocie cystersów. Służyło i służy, bo ta biblioteka nadal znajduje się za klasztorną klauzurą, a wstęp do niej dla osób spoza klasztornej wspólnoty możliwy jest jedynie za zgodą opata. To wyjątkowe wnętrze powstało w pierwszej połowie XVI wieku. Niezwykłe sklepienie sieciowe ozdobił jeden z najwybitniejszych artystów polskiego renesansu, cysterski mnich Stanisław Samostrzelnik. Wykonane przez niego miniatury, między innymi na kartach królewskich modlitewników Zygmunta Starego czy królowej Bony, to prawdziwe arcydzieła. To niezwykłe miejsce zachowało charakter dawnych bibliotek klasztornych. Biblioteka bowiem była nie tylko miejscem przechowywania książek, ale także ich lektury. Z zasady bowiem z biblioteki książek nie wolno było wynosić, ale korzystano z nich na miejscu. W średniowieczu rękopiśmienne księgi wykonywano w klasztornym skryptorium. W późniejszych czasach część ksiąg trafiała do klasztornej biblioteki drogą kupna. Inne mogły dostać się tutaj jako dar dobrodziejów, przekazane zakonnikom za życia lub też w zapisie testamentowym. Skąd dzisiaj możemy wiedzieć, do kogo kiedyś należała dana księga? W przeszłości księgi oznaczano w różny sposób. Poprzez znaki tłoczone na oprawach, odręczne wpisy własnościowe, pieczęci czy wklejane do książek ex libris. Te niepozorne znaki stanowią bezcenne curriculum vitae książki, które opowiada nam o jej dawnych losach, o życiu dawnych książek i o ich właścicielach. Porozmawiam dzisiaj z profesor Justyną Kiliańczyk-Ziębą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dawnych czasach książka była bardzo cenna. Właścicielowi zależało na tym, aby wszyscy wiedzieli, że należy ona właśnie do niego. W jaki sposób oznaczano przynależność książki do właściciela w dawnych czasach? Dawni właściciele książek mieli na to kilka sposobów. Najpopularniejszym, bo najprostszym i najtańszym było po prostu wpisanie do książki albo na końcu tekstu, albo przed jego rozpoczęciem, czyli na stronie tytułowej, swojego imienia. Tutaj na przykład podpisał się Bernard z Lublina. My go dzisiaj znamy jako Biernata. To bardzo cenna książka, skoro należała do jednego z pierwszych poetów piszących konsekwentnie i dużo po polsku. Ciekawe, że Biernat napisał tutaj, że tę książkę kupił Emit za 18 groszy. Często więc widzimy, że dawni właściciele zostawiali w książkach informacje nie tylko o tym, że książka do nich należy, ale również o tym, że na przykład ją kupili, czasem również gdzie i za ile. Tego rodzaju wpisy znajdujemy także w późniejszych książkach. To był inkunabul średniowieczny, a tu już książka wczesnonowożytna. Książka wczesnonowożytna, która jest bardzo gęsto pokryta notatkami tych, którzy czytali ją w XVI wieku. I dzisiaj historycy są w stanie na podstawie takich notatek, jeżeli rozpoznają charakter pisma, są w stanie namierzyć tych czytelników, często również właścicieli. Tutaj nie musimy aż tak bardzo się starać. Właściciel tej książki, ktoś, kto kupił ją w 1519 roku, podpisał się magister Jakub Skleparza. Co ciekawe, nie tylko napisał, że kupił ją w 1519 roku, zanotował również, że było to w czasie, kiedy rektorem Uniwersytetu Krakowskiego był Maciej z Miechowa. Jakub Skleparza był akademikiem i było to dla niego ważne, że właśnie teraz rektorem jest
ten uczony, Maciej z Miechowa. Adnotacje w książkach mówią nam nie tylko o tym, do kogo książka należała, nie tylko za ile została kupiona, ale czasem wskazują też, gdzie zakup miał miejsce. W tym przypadku adnotację taką poczynił Jan Glinczewski, krakowski duchak, a więc członek zakonu Ducha Świętego, zakonnik, który informację o tym, gdzie tę książkę kupił, właśnie wpisał na pierwszej karcie. Tak, Glinczewski kupił tę książkę w Rzymie. Najwyraźniej podróżował do stolicy papiestwa i tam właśnie nabył ten tom w 1643 roku. Ten szereg wpisów własnościowych znajdujących się na stronie tytułowej w tym egzemplarzu jest bardzo interesujący, bo widzimy, Glinczewski kupił książkę w 1643 roku w Rzymie, później podarował ją swojemu przełożonemu, a później jeszcze książka ta stała się własnością instytucji, Biblioteki Klasztoru Duchaków w Krakowie. To jest naprawdę wyjątkowa książka. Należała do jednego z najważniejszych kolekcjonerów książek, którzy aktywni byli w Polsce w XVII wieku. Tutaj widzimy interesujący przykład znaku własnościowego ex librisu. Załuski, biskup, który był właścicielem tej książki, nie podpisał się po prostu na stronie tytułowej, ale kazał do tej książki nalepić drukowany ex libris. Takie ex librisy najstarsze znamy z polskich kolekcji już z XVI wieku. To jest nieco późniejszy ex libris XVIII-wieczny. Ta książka posiada wklejony ex libris pierwszego właściciela, ale także jeszcze jeden znak własnościowy późniejszego właściciela. Miejsca, dokąd ta książka trafiła później. To jest chyba coś, co lepiej już znamy z naszych własnych doświadczeń lekturowych. Pieczątka Biblioteki Seminarium Diecezjalnego w Krakowie. Ta książka jest szczególnie ciekawa, ponieważ właściciel nie podpisał się na karcie tytułowej, ale na wyklejce, czyli karcie papierowej przyklejonej do wewnętrznej strony oprawy. Tak, i napisał tutaj swoje imię i nazwisko, Walenty Witkowski, i również to, skąd pochodził, z Kęt. Napisał, że za książkę zapłacił 12 florenów i że kupił ją w 1560 roku. To, co jeszcze jest ważne w tym wpisie własnościowym, to taka fraza et amicorum. On ją kupuje sobie, ale również przyjaciołom, czyli wszystkim tym, którzy podzielają jego sposób patrzenia na świat, podzielają jego zainteresowania. Widzimy tutaj, że książka ma służyć nie tylko Walentemu, ale również grupie czytelników, z którymi on gotów jest się nią dzielić. To, że książka należała do Witkowskiego, poświadcza nam też wpis, ale poświadcza ten fakt także oznaczenie w jeszcze innym miejscu książki. Tak, musimy z nią być trochę ostrożniejsi niż z innymi tomami, bo książka ta nadgryziona jest nieco zębem czasu. Ale jeżeli zobaczymy na oprawę, na jej okładzinę, zauważymy, że wytłoczono tutaj napis Valentinus Witkowius Cantius, a więc znowu Walenty Witkowski z Kęt. Napis na oprawie, który informuje o tym, kto był właścicielem tomu, to super ex libris, w tym wypadku super ex libris napisowy. Na dawnej książce, częściej niż super ex libris napisowy, który widzieliśmy wcześniej, możemy spotkać super ex libris zawierający znak godła albo herb, tak jak w tym przypadku. Ludzie, którzy należeli do stanu szlacheckiego, posługiwali się swoimi herbami. Ta książka należała do Stanisława Karnkowskiego. Widzimy to, jesteśmy tego pewni, także dlatego, że Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, kazał tutaj na tej oprawie oprócz swojego herbu wybić pierwsze litery swojego imienia, nazwiska, ale także tytułów, godności sprawowanych przez siebie funkcji. Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, legatus natus. Regni Polonie primas, a więc zaznaczył, że pełnił urząd prymasa, który był legatem urodzonym i ten super ex libris wybitnie także świadczy
o właścicielu i o urzędach, które pełnił. Zdarzało się, że swoje biblioteki posiadały także bractwa kościelne. Te dwie książki należały właśnie do Bractwa Krakowskiego, czyli takiego zgromadzenia świeckich i duchownych. Takie bractwa działały przy kościołach. I to bractwo nazywało się Bractwo Matki Boskiej w Niebowziętej. Bracia nie dysponowali super ex librisem, ale w roli super ex librisu w podobnej funkcji występuje na tych oprawach wyobrażenie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na tych oprawach widzimy także wytłoczone tytuły, widzimy ten super ex libris napisowy, informujący właśnie o właścicielu, o instytucji, która jest właścicielem książek, ale także daty. Ten tomik oprawiono w 1623 roku, a ten w 1633. Na koniec księga szczególnie ciekawa, bo związana bardzo ściśle z historią Uniwersytetu Krakowskiego, niegdyś dzisiaj Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma na oprawie wytłoczony super ex libris librarii, czyli biblioteki Collegium Maius Uniwersytetu Krakowskiego. Dwa skrzyżowane berła charakteryzują wszystkie znaki własnościowe uniwersytetu i do dziś ten znak własnościowy, dwa skrzyżowane berła, również Biblioteka Jagiellońska stosuje, również używa go jako swojego znaku własnościowego oznaczającego książki, które do niej należą. Ta książka została zakupiona do kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego dzięki hojności profesora teologii. On nazywał się Benedykt z Koźmina i w 1559 roku zapisał Collegium Maius 1000 florenów, które jego koledzy mieli zainwestować, a z pozyskanych środków kupować nowości. To było bardzo ważne, dlatego że po raz pierwszy w dziejach uniwersytetu miała biblioteka pieniądze na to, żeby kupować nowe książki. Zbiór tych książek z takimi właśnie pięknymi, tłoczonymi, bogato zdobionymi oprawami i z super ex librisem zachował się w Bibliotece Jagiellońskiej, ale widzimy, że książki te z pierwotnej kolekcji, w której były gromadzone, wyszły w pewnym momencie, prawdopodobnie w XIX wieku. I jedna z nich leży właśnie przed nami.